Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o moich nowych mieczykach. To mieczyk Montezumy. Te ryby występują w północnym Meksyku, między innymi w rzece Montezuma. Niestety nie udało mi się znaleźć jakichś ładnych zdjęć spoza industrialu tej rzeki. Nie wiem też, czy ta nazwa pochodzi tego mieczyka od rzeki Montezuma, czy też od króla Azteków Montezumy. W każdym razie najbardziej charakterystyczną cechą tej ryby, jak widzicie, nie da się tego nie zauważyć, jest niezwykle długi miecz. Ten miecz w ekstremalnych wypadkach może być 2,5 raza dłuższy niż korpus. No, moja ryba ma ten miecz gdzieś 1,5 raza większy. Maksymalnie te rybki rosną, jeżeli chodzi o samce, do 5,5 cm, samiczki do 7-7,5 cm. Oczywiście nie liczymy miecza tutaj u samca. Na chwilę obecną posiadam trio, czyli samca i 2 samiczki. Za tydzień będę miał wypłatę, więc będę mógł sobie pozwolić na drugie trio. Niezwykle ciekawy gatunek mieczyka. No i niezwykle też efektowny. Występuje też w formie żółtej. Ja mam srebrną. To oczywiście jest pani. Pani jest niepozorna, jak zwykle. Ostatnio wyłowiłem 10 małych rybek. Nie wiem, czy to mieczyki, czy te molinezje, które tutaj widać, Poecilla mexicana. Ale liczę na to, że to mam młode Montezumy. Mam 11 rybek. W akwarium też są młode, tutaj sobie pływają. O, była tu przed chwilą jedna, jest. Nie wiem, co to jest. Przypuszczam, że to jest mieczyk. Z tego względu, że tak oceniam sobie, że jakby to była Molinezja, to by się trzymała raczej górnej części roślin. Bo jest tam taki dach z roślin, pewnie tam by siedziały te Molinezje. Więc przypuszczam, że to mieczyk, a to się okaże. Jeszcze mam tutaj platki, limki Limia melanogaster. No ale w akwarium pływają 3 takie młode rybki. Ciekawy jestem, czy szybciej urosną tutaj, czy te, które odłowiłem. Myślę, że te, które odłowiłem, bo tam mają więcej karmy. Jeżeli chodzi o długowieczność tych ryb, gdzie jest ten samiec, gdzieś się schował. Jeżeli chodzi o długowieczność tych ryb, to żyją do 3 lat. Tak jak u wszystkich mieczyków, samice są dość płodne. W miocie jest kilkadziesiąt młodych. Jeżeli chodzi o wymagania wody, jest to jeden z fajniejszych gatunków mieczyka, ponieważ ryby te nie wymagają ogrzewania. Zakres temperatur, w jakich możemy je hodować, to 18 do 24 stopni. Niektórzy piszą 20 do 26. Jednak 18 stopni to już jest takie akwarium, w którym trzeba stosować grzałki, więc bardzo fajny gatunek mieczyka, bo zazwyczaj mieczyk i platka wymagają ogrzewania. Wspominam o platkach, bo platki to poniekąd też mieczyki, też ta rodzina Xiphophorus. Tego nie wspomniałem. Nazwa łacińska tych ryb to Xiphophorus montezumae. Przepiękny mieczyk. Od dawna chciałem je mieć. Wymagania, jeżeli chodzi o temperaturę, to już powiedziałem. Jeżeli chodzi o twardość wody, no zaleca się, żeby ryby miały pH około 8. No u mnie tutaj mają między 7,5 a 8. Ale jak widać, chyba dobrze się czują, bo samiec jest naprawdę dobrze wybarwiony i zdrowo wygląda. No ten jego miecz jest po prostu niesamowity.
To chyba mieczyk o najdłuższym mieczu, nie znam innego gatunku o dłuższym właśnie tym mieczu. Chciałem znaleźć jakieś inne słowo, ale nic mi do głowy nie przyszło. No, cmokałem nad nimi za każdym razem, jak je widziałem. Problem w tym, że no, według mnie minimalne takie akwarium dla tych ryb powinno mieć, no, powiedzmy dla małej grupy ryb 80 cm, ale 100 według mnie to jest takie optimum najmniejsze. Najlepiej się ta ryba prezentuje, gdzieś mi ten samiec uciekł. Najlepiej się ta ryba prezentuje. Jak widać, one poruszają się takimi skokami. No jednak wymagają trochę tego zbiornika, żeby popływać. Mieczyk to też płodna ryba i no liczę na to, że będzie tych ryb tutaj więcej. Więc owszem, mógłbym mieć małą grupę, 2 samce i powiedzmy 5 samic w 100 litrach, 80 na 30 na 45, znaczy, przepraszam, 80 na 40 na 35, ale no wolę taki zbiornik 100 na 40 na 40. Naprawdę ta ryba ma gdzie popływać, w związku z tym no, naprawdę świetnie się ją tu obserwuje. Czekam aż wprowadzę drugie trio, bo będę mógł zaobserwować interakcje między 2 samcami. Ciekaw jestem, jak bardzo agresywne są te mieczyki. Wbrew pozorom mieczyk jest rybą dość agresywną z natury. Samce są dość mocno dominujące. W zależności od gatunku różnie to bywa. U pigmejów na przykład jest to ekstremalne. Ryby mogą się pozabijać nawet, a przynajmniej z moich obserwacji, jak miałem kiedyś pigmeje, no to wyraźnie tamte samce beta są albo w ogóle niewybarwione, albo słabo wybarwione i powoli wymierają z powodu tej presji, którą wywiera ten samiec alfa. Nie musi ich atakować bezpośrednio, chociaż zawsze je przegania, jak tylko je widzi. W związku z czym te ryby też mniej jedzą, bo mają mniejszy dostęp do pokarmu, ponieważ w miejscach, gdzie się poda pokarm, od razu w tych miejscach zjawia się ten samiec alfa i dopuszcza tylko samicę do jedzenia. Oczywiście jak najpierw się sam naje, bo na samym początku nie dopuszcza nikogo. Także ciekaw jestem, jak będzie tutaj w przypadku tych mieczyków Montezumy. Jak będzie ta agresja się rozkładać. Oczywiście, tak jak mówię, no, u każdego gatunku jest to inne. Stopień nasycenia tą agresją jest inny i też jest ważny stopień, znaczy może stopień, jest ważna proporcja ryb, płci i ilość samców w ogóle w akwarium. Im więcej tych samców jest, tym mniejsza jest agresja. No bo ten samiec, po prostu główny alfa, nie ma siły, żeby wiecznie atakować każdego rywala. No i poprzestaje na tym, że po prostu no, jest największy i pływa sobie. No jestem ciekaw. Chciałbym zobaczyć więcej tych samców z tymi wielkimi ogonami. No to jest po prostu niesamowite widzieć ten jego miecz. No, po prostu czysta, żywa bajka. Mam nadzieję namnożyć te ryby, więc na wiosnę, jak znowu zacznę działać z wysyłaniem ryb, to będą możliwe u mnie do nabycia. Myślę, że to też będzie dobra opcja dla patronów. Patroni będą mieli zniżkę na ryby z Fishroomu. W ten sposób będę mógł podratować budżet tutaj. Co i jak u mnie wygląda, to opowiem w odcinku Co słychać Fishroom. No, jest to mój ostatni nabytek. Długo oszczułem zęby na te mieczyki. No, mają wymagania takie, że potrzebują no, jednak to akwarium większe. Niby w 100 litrach, no jak najbardziej, gdzież on jest?
można by je było utrzymać, ale myślę, że ta ryba nie prezentowałaby się w sposób odpowiedni w takich warunkach. Jednak w odpowiednio dużym akwarium no zupełnie inaczej ta ryba pływa, inaczej możemy ją obserwować. Zresztą dla tych większych gatunków mieczyków no, ogólnie zaleca się akwarium minimum 100 cm. No i myślę, że to ma sens. Mam dwa większe gatunki mieczyków jeszcze. Xiphophorus signum i Xiphophorus helleri almojola. No i widzę, że no, szczególnie te almojola to one są masywne, naprawdę korpus tej ryby jest dużo większy niż u tego mieczyka tutaj. No i myślę, że to się sprawdza. No niestety można chcieć, ale no ja oprócz tego, że chcę, to chciałbym to zrobić w sposób poprawny. Tym bardziej, że publikuję filmy, tak jak ten niniejszy, i nie chciałbym Was wprowadzać w błąd. Naprawdę wspaniałe ryby. Niezwykle cieszę się, że je mam. No w przyszłym tygodniu, kiedy wezmę wpłatę, będę miał drugie trio, więc za jakiś czas będę mógł zrobić upgrade moich wiadomości o tych rybach. Ogólnie rzecz biorąc, ryby proste, wszystkożerne. Kwestia jest tylko zdobycia dobrych ryb. Ja mam swoje ryby dzięki sklepowi Thomasa Tillmana i Thomas Tillman Hobby Zoo. Zawsze promuję chłopa, bo jest tego wart. Zobaczcie, jakie dobre ryby można u niego zdobyć. Nie jest może tanio, ale no, jakość tutaj ma większą rolę niż cena według mnie. Ktoś, kto hodował dzikie żyworódki, myślę, że wie o tym, że dobry materiał genetyczny to jest podstawa udanej hodowli. Jak widać, no, po żywości tego samca piękna, zdrowa samiczka, gdzieś jest druga, nie wiem gdzie. No, naprawdę zdrowe, dobre ryby. To chyba tyle na dzisiaj. Myślę, że w końcu ruszę się w weekend i nakręcę odcinek, co słychać. Jak widać, coś się dzieje w Fish-Roomie mimo wszystko. No jeszcze jest jeden gatunek mieczyków. Helleri guenteri. Rio Atoyak. O nich zrobię filmik może w przyszłym tygodniu. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, czy też usłyszenia w następnym filmie.